Siema, tu Wahacz. Obecnie mamy do czynienia z okresem przejściowym dla Forda Kugi, ponieważ na rynku pojawia się wersja po liftingu tego modelu, ale na wyprzedażach rocznika 2023 czy 2024 wciąż oferowane są egzemplarze przed odświeżeniem. Ja właśnie taki dostałem do testów i na tym filmie powiem, czy warto się nim zainteresować jeszcze, uwzględniając zmiany, jakie wprowadzi lifting. Pożegnalny test Kugi w tym wcieleniu jest zarazem moim powitalnym, bo z modelem tym miałem styczność tylko na krótko na premierowych jazdach, ale nigdy nie miałem go u siebie na dłużej, co teraz się zmieniło i omawiać będę wersję FHEV, czyli pełną hybrydę bez możliwości ładowania z gniazdka, za to pozwalającą na jazdę na krótkich dystansach tylko w trybie elektrycznym, bez udziału benzynowego silnika 2,5 litra znajdującego się pod maską. Ten układ napędowy pozostanie w Kudze po liftingu, tak samo jak zwykła benzyna 150 koni, a także hybryda plug-in. Odświeżenie będzie za to końcem w tym modelu silnika diesla 2.0 EcoBlue 120 koni mechanicznych. Do nowości w Kudze zaliczyć można jej wygląd, bo przedni pas został w niej zupełnie przemodelowany i śmiało patrząc na ten model od frontu, można by go uznać za nową generację, a nie tylko lifting. Modyfikacje związane z linią boczną czy tylną częścią nadwozia są już kosmetyczne i przyznam, że poliftowy przód Kugi ze swoją kanciastością bardziej pasuje moim zdaniem do reszty nadwozia, ale nie powiedziałbym, że jest znacząco ładniejszy niż wcześniej. Testowany egzemplarz należy do usportowionej wersji ST-Line, w skład której wchodzi pakiet stylistyczny, gdzie zmieniają się zderzaki, pojawia się więcej czarnych elementów i 18-calowe felgi w tym samym kolorze. W testówce zostały jeszcze zmienione na opcjonalne 20-calowe obręcze jako część pakietu ST-Line Black i przyznam, że te zmiany wyraźnie wpływają na odbiór tego samochodu w pozytywnym stopniu. Biały lakier dobrze z czarnymi elementami kontrastuje. We wnętrzu lifting Kugi wprowadzi nowe multimedia z dużym tabletem na środku, ale poza tym design deski rozdzielczej pozostanie z grubsza bez zmian, co oznacza dobrze znane z różnych innych Fordów linie, może nie jakieś bardzo wyrafinowane, ale moim zdaniem przyjemne dla oka i też nie za nudne. Wprowadzenie większego ekranu w testowanym modelu wiąże się z przeniesieniem do niego panelu klimatyzacji. Przed odświeżeniem mamy jeszcze w pełni fizyczne rozwiązanie, jeszcze ergonomicznie zaprojektowane, więc osobiście jestem większym fanem tego, co spotkać można we wcieleniu, które dostałem. 8-calowy wyświetlacz to maksimum, co można dostać w starej Kudze i jak na tę klasę samochodów wypada to już biednie w dzisiejszych czasach. Po liftingu będzie znacznie lepiej, ekran będzie miał imponujące 13 cali. Ford jednak całkiem nieźle rozplanował to, co znajduje się tutaj, ponieważ wszystkie elementy dotykalne są odpowiedniej wielkości. Żałuję, że ten panel skrótów, choć wygodny do najważniejszych modułów, jest na ekranie, a nie na przykład gdzieś tutaj, ponieważ zabiera jednak miejsce, które jest tutaj cenne. Ekran domowy jest przejrzysty, wielofunkcyjny. W menu nie ma większych problemów, też te wszystkie ikonki są duże, szybkość działania jest ok, a rozplanowanie poszczególnych kategorii moim zdaniem nie jest problematyczne, by się w tym odnaleźć. Jest też integracja ze smartfonami, Android Auto, Apple CarPlay, więc poza tą przekątną, która już nie pasuje do dzisiejszych standardów, ten system pod kątem oprogramowania jest ok. W elektronicznych zegarach w Kudze po liftingu zmieni się szata graficzna. Nie wiem, jak będzie z funkcjonalnością. Obecnie można modyfikować to, co będzie na środku i to z grubsza tyle, ponieważ boczne sekcje są nieruszalne, więc odpowiadają niejako takim fizycznym tarczom, tylko przeniesionym w wirtualne środowisko. Można sobie dostrajać zawartość tego wyświetlacza. Jest kilka kart, które można sobie albo aktywować, albo dezaktywować. Też można sobie zmieniać muzykę, czy też sprawdzać połączenia, co jest mniej wygodne niż patrzenie na to na ekranie środkowym, więc nie wiem za bardzo, po co tu jest, no ale zawsze nie zaszkodzi mieć taki dodatek. Ogólnie dostęp do wszystkich najważniejszych informacji jest tutaj czytelny. Sterowanie zegarami odbywa się przy pomocy przycisków z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj zmianę piosenek, czasami działającą jako obsługa telefonu. Z lewej strony symetrycznie jest regulacja głośności, a także sterowanie aktywnym tempomatem. Generalnie wiele jest tutaj przycisków na tej kierownicy, ale dzięki temu, że są one logicznie pogrupowane, to do ich obsługi można się sprawnie przyzwyczaić. Kierownica swoją drogą pokryta jest wysokiej jakości, częściowo perforowaną skórą. W wersji ST-Line mamy też czerwone szwy, ale tym, co najbardziej zwraca w niej uwagę, to bardzo fajna grubość. To znaczy czuje się tutaj takiego sportowego ducha. Też mamy trochę miękkiego wypełnienia pod tą skórą i bardzo przyjemnie w konsekwencji się z niej korzysta. Jedna z lepszych kierownic wśród, powiedzmy, zwykłych samochodów.
Czerwone akcenty odmiana ST-Line wprowadza też na fotelach, które wykończone są dodatkowo czymś przypominającym zamsz. Mamy też na drzwiach czy na desce rozdzielczej wstawki imitujące włókno węglowe. Nie jest to coś, co wprowadza jakieś trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o odbiór tej kabiny, ale zawsze są to przyjemne dodatki. Na tunelu środkowym mamy matę do indukcyjnego ładowania telefonu. Są 2 porty USB. Fajnie, że jeszcze jeden ostał się tutaj w standardzie A na pokładzie. Jest złącze 12V. W sąsiedztwie mamy trochę fizycznych przycisków, chociażby do zmiany trybów jazdy, więc Kuga przed liftingiem jest zdecydowanie samochodem dla fanów takiego bardziej tradycyjnego podejścia do obsługi auta. Jeśli chodzi o niestandardowe rozwiązania, to tylko wybór biegów w postaci takiego pokrętła można do tego zaliczyć. Jest to ogólnie wygodne, jestem fanem tego, że tryb L, który jest rzadko jednak wykorzystywany, ma swój dedykowany przycisk, wolałbym, żeby był on gdzieś bardziej na uboczu, a tryb P był na tym przycisku, a na pokrętle tylko R, N i D. Kolejne 2 USB znaleźć można z tyłu, tym razem już w pełni w standardzie C. Prezentowany egzemplarz jest bogato doposażonym wcieleniem Kugi, ponieważ ST-Line X, poza dodatkami stylistycznymi, oznacza też lepsze wyposażenie z chociażby systemem audio B&O Play, elektryką fotela kierowcy czy klapy bagażnika i za takie auto normalnie trzeba było zapłacić około 210 000 złotych. W tej kwocie nie liczę dodatków, które jeszcze w ST-Line płatne są ekstra, a które znalazły się w bohaterze tego testu, jak adaptacyjne światło LED, wyświetlacz head-up, niestety na dodatkowej szybce, też sporo systemów bezpieczeństwa z na przykład aktywnym tempomatem, który mógłby być już w tej cenie w standardzie. Generalnie ST-Line X oznacza już dobry poziom, do którego wypada jednak co nieco wedle własnych preferencji dołożyć. Obecnie dzięki wyprzedażom rocznika można przedliftingową Kugę dostać nawet do 35 000 złotych taniej, więc jest to spory atut względem nowego wcielenia, którego ceny wyjściowe zwiększyły się przy okazji o 10 000 złotych. Obecnie Ford oferuje w ofercie inauguracyjnej rabaty na poliftę wynoszące 18 000 złotych, więc różnica nie jest aż tak duża, ale fakt zostaje, że chcąc mieć tańszą Kugę, lepiej szukać jej na wyprzedażach. Co ciekawe, wraz z liftingiem zmieni się trochę moc, bo pełna hybryda ze 190 stanie się słabszym 183-konnym samochodem, za to hybryda plug-in została wzmocniona z 225 do 243 koni mechanicznych. Jeśli ktoś myślałby o Kudze jeszcze przed liftingiem, to może rzucić okiem chociażby na ofertę na jej wynajem długoterminowy przygotowaną przez partnera Wahacz TV, firmę Carlis Polska. Konkretnie mowa o egzemplarzu z odchodzącym dieslem 120 koni, a także w wersji Titanium. Przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000, samochód można mieć za 1869 zł netto albo 2300 zł brutto miesięcznie, a dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free można zgarnąć bonus w postaci podstawienia auta, Kugi czy innego z oferty pod wskazany adres za darmo. Link do podstrony z Fordem wraz z kodem do skopiowania umieściłem w opisie filmu. Napęd hybrydowy Kugi opiera się na dosyć niecodziennej podstawie jak na dzisiejsze czasy, bo silniki o pojemności ponad 2 litrów nie są w modzie, a tutaj dostajemy wolnosącą jednostkę 2,5 litra, która przez większość czasu normalnie napędza koła i Ford nie bawił się w eksperymenty, na przykład z benzyną jako tylko generatorem prądu. Silnik elektryczny nie odpowiada też w wersji 4x4 ekskluzywnie za napęd jednej z osi. Całością pracy zawiaduje bezstopniowa przekładnia ECVT, która nie została wyposażona w symulację fizycznych biegów, więc podczas przyspieszania można spodziewać się monotonnych dźwięków. Za to projekt układu hybrydowego w Kudze eliminuje momenty piłowania silnika spalinowego na jednostajnych, wysokich obrotach, aby podładować akumulatory. Odgłosy generowane przez benzynę nawet podczas ostrzejszego przyspieszania nie były dla mnie jednak problematyczne ze względu na jej świetną kulturę pracy. Jest ona skutecznie wyciszona w kabinie i ma też przyjemny dźwięk, to znaczy wygładzony, gdzie jednak czuje się, że pod maską pracuje coś konkretniejszego. Trudno jest to oddać słowami, ale osobiście bardziej to brzmienie przypadło mi do gustu niż z mniejszych jednostek, które dominują w hybrydach na rynku. Zastosowanie przekładni ECVT odpowiada też za wzorową płynność podczas jazdy, bo obojętnie jak wciskałem pedał gazu, to reakcje były bez szarpnięć. Ta płynność wpływa też na odczucie dynamiki, bo auto generalnie nie wyrywa punktowo i jakoś gwałtownie do przodu po wciśnięciu gazu do oporu i to powodowało u mnie wtedy wrażenie, że mam do dyspozycji trochę mniejszą moc niż sugeruje katalogowe 190 koni mechanicznych. Przy bardziej życiowych, lżejszych przyspieszaniach jednak liczby na prędkościomierzu się zgadzają, a też
lekkie wciśnięcie w fotel można czasami poczuć, więc Kuga ma moim zdaniem dobrą dynamikę. To znaczy nie taką gwarantującą sportowe osiągi, ale aby bezpiecznie dotrzeć do celu już w pełni wystarczającą. Tak wygląda przyspieszenie testowanej hybrydy od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Co ciekawe, w trybie sportowym auto było czasami bardziej ospałe niż na normalu, bo na sporcie elektronika stara się bardziej wkręcić silnik na obroty przed zaczęciem przyspieszania, a ponieważ wolnosąca benzyna jakimś demonem mocy i tak nie jest, to efekt wychodzi średni, a jadąc na normalu, auto powiedzmy przyspiesza tym, co ma tu i teraz. Czasami jednak te zachowania się zamieniały i generalnie jakichś ogromnych różnic pomiędzy działaniem układu wybierając te dwa tryby nie ma, bo hybryda w Kudze po prostu ma swoją specyfikę. Na reakcję na gaz bez względu na wybrany tryb oddziałuje też obecny na pokładzie silnik elektryczny, który wspomaga przyspieszanie na początkowym etapie swoją natychmiastową reakcją i najbardziej czuje się to podczas jazdy z niskimi prędkościami, bo wtedy obecna jest fajna żwawość auta, gdy wciśnie się gaz. Przy pozamiejskich prędkościach też trochę można to odczuć, ale już w mniejszym stopniu. Jadąc szybciej nie ma co też liczyć na częste podróże z wyłączoną benzyną, bo pracuje ona przez zdecydowaną większość czasu, ale w mieście według komputera w trybie elektrycznym spędzałem około 20%. Silnik spalinowy podczas nawet lżejszego przyspieszania dołącza się dosyć szybko, bo przy około 20-30 km na godzinę nie ma też tutaj jakichś ustawień wymuszających priorytet silnika elektrycznego, dlatego układ hybrydowy w Kudze najlepiej zostawić samemu sobie i zdać się na komputer, bo wtedy i tak można osiągnąć solidne wyniki spalania, bo w Warszawie Kuga zużywało mi średnio 5,5-6 litrów na 100 km, na zwykłych drogach poza miastem rezultaty oscylowały wokół 5,5 litra, na ekspresówkach rosły do 6,5 litra, a na autostradach do 7,5-8 litrów. Jak na pojemny silnik i napęd na 4 koła, nie ma co na te rezultaty narzekać. Kuga, jak na Forda przystało, prowadzi się naprawdę dobrze. Jest trochę bardziej przytemperowana niż niższe modele tego producenta, ale wciąż mamy tutaj sporą bezpośredniość w reakcjach na ruchy kierownicą i dobrą pewność prowadzenia. Jeszcze lepiej układ kierowniczy wypada w trybie sportowym, gdzie wyraźnie się utwardza, dlatego szkoda, że producent nie oferuje możliwości zmiksowania ustawień różnych obszarów i jakiegoś trybu indywidualnego. Zawieszenie Kugi ST-Line jest usportowione. Nie powiem jak bardzo, bo nie miałem zwykłego do porównań, ale fakt zostaje, że mamy tutaj wciąż zbalansowane, ale nie najmniejsze zestrojenie. Trzeba brać to pod uwagę, myśląc o tym modelu w wersji ST-Line, ale mnie to nie przeszkadzało, bo takie podejście pasuje do układu kierowniczego, bo mniej potencjału auta się przez to marnuje. Testowany Ford wciąż nie jest żadnym sportowym modelem, ale jego zaprojektowanie powoduje, że docenią go osoby poszukujące trochę bardziej angażującego samochodu tego typu. Pod kątem jakości wykonania w górnych częściach deski rozdzielczej Forda Kugi mamy solidny poziom, to znaczy miękkie materiały, estetycznie się prezentujące. Podłokietniki są wykończone ekoskórą, odpowiednio miękkie. W niższych częściach kokpitu mamy już twarde plastiki, które wyglądają no właśnie bardziej plastikowo, chociażby bardziej się błyszczą, ale jedynie w tym obszarze jakoś konkretnie zwraca to uwagę. Na tunelu środkowym z kolei zwraca uwagę ten materiał, który oceniam bardzo pozytywnie, jest matowy, ma przyjemny dla oka wzorek, jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż gdyby tutaj miała być ściana z fortepianowej czerni. Fajnie wypadają też obszyte ekoskórą boczki tunelu środkowego. Jeśli chodzi o wykonanie drobniejszych elementów, to nie mam zastrzeżeń do tego, jak działają. Bez zarzutu wypada również spasowanie. Całościowo jakość Kugi jest ok, to znaczy nie ma tutaj żadnego przepychu, chociaż na to trochę wpływa też design taki dosyć przyziemny, ale też nie ma się do czego przyczepić. Pilot do obsługi systemu dostępu bezkluczykowego jest w testowanym Fordzie wykonany z dobrej jakości czarnego chropowatego plastiku. Mamy tutaj bardzo niewielkie rozmiary tej konstrukcji, jest ona też lekka, więc w ogóle niewyczuwalna w kieszeni. Nawet po maksymalnym obniżeniu fotela w Kudze siedzi się dosyć wysoko, maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, też sytuację ułatwia to, że frontowa szyba i podszybie nie jest jakoś przesadnie daleko ulokowana. Nie jestem za to fanem tego, że tak bardzo wystaje moduł czujników wraz z lusterkiem, to znaczy u mnie jeszcze nie było dramatu, chociaż też już trochę przestrzeni było zabierane jeśli chodzi o widoczność, ale ktoś jest wyższy jeszcze ode mnie, to może być już bardziej to problematyczne, biorąc pod uwagę, że tego fotela po prostu nie da się
się fizycznie jakoś mocno obniżyć. Widoczność na bok jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy umiarkowanie masywny słupek. Tylna szyba nie jest wysoko poprowadzona. Jest też dużych rozmiarów. Po liftingu w Kudze pojawi się system kamer 360 stopni. Przed odświeżeniem można liczyć tylko na kamerę tylną z opcjonalną kamerą przednią, której w testowanym egzemplarzu nie było. Jakość tego, co dostaje się tutaj, jest mocno przeciętna, to znaczy jest w pełni używalna, mamy dobrą dynamikę tonalną, czy też płynność, ale szczegółowość wypada kiepsko. Mamy tutaj rozsądnie kontrolowane pole widzenia. Nie wiem, jak sytuacja będzie wyglądała w nowym systemie 360 stopni. Kuga nie jest małym samochodem, bo ma 462 cm długości i 200 cm szerokości ze złożonymi lusterkami, ale podczas manewrowania z niskimi prędkościami sprawia wrażenie, jakby była właśnie trochę mniejsza za sprawą całkiem żwawych reakcji na ruchy kierownicą, która dodatkowo pracuje bez dużego oporu. Jeśli doda się do tego fajną miejską dynamikę gwarantowaną przez układ hybrydowy, o której wspominałem, to chociaż testowany Ford nie jest oczywiście typowym autem do miasta przez swoje gabaryty, to w takich warunkach radzi sobie bez zarzutu. Jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza w Kudze, to mamy tutaj spodziewaną dla Forda kolorystykę, charakterystyczną dla samochodów tej marki, zarówno na przyciskach i przełącznikach, jak również elementach dekoracyjnych, których trochę jest na tunelu środkowym, na drzwiach, czy też w przestrzeniach na nogi. Nie można żadnego z tych źródeł światła zmieniać, jeśli chodzi o kolorystykę, co jest moim zdaniem ok, ponieważ jest ona niezbyt ciemna, ta barwa, więc jest czytelnie, no i też wypada przyjemnie dla oka, moim zdaniem. Nie jest też tak sztampowa jak biel. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Na zewnątrz przedliftingowa Kuga oferuje dosyć prosty, ale zgrabny kształt świateł z przodu, w których fragmenty pasków zintegrowane zostały z kierunkowskazami. Wszędzie z przodu mamy LEDy. Ta sama technologia obecna jest w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy diodowe światło pozycyjne, też bez żadnych bardziej wysublimowanych zabiegów stylistycznych. Niestety kierunkowskazy w tej części nadwozia są żarówkowe, co nie pasuje do reszty, a testowany Ford po zmroku wygląda moim zdaniem po prostu ok, nie wyróżnia się ani na plus, ani na minus. Adaptacyjność świateł LED w Fordzie Kuga opiera się na ich skrętności i pozwala albo na dostrajanie wiązki do zakrętów, albo, co bardziej istotne, do takiego przesuwania obszaru świecenia, aby pionowo wycinać inne pojazdy, aby nie oślepiać ich kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Względem technologii matrycowych z wieloma wygaszanymi niezależnie strefami, to co oferuje Ford ma trochę mniejszą precyzję i granice świetlnego tunelu nie są jakieś bardzo ostre, ale według moich obserwacji wciąż wystarczająco, aby inne pojazdy nie były niepożądanie oświetlone. Zastrzeżeń nie mam do pracy komputera w zakresie identyfikacji tych innych pojazdów, bo światło rozsuwało się zaraz po ich pojawieniu, również gdy były daleko, więc systemem tym mogłem jeździć bez konieczności dodatkowego nadzoru. Moc świecenia LEDy w Kudze oferują dużą, więc adaptacyjne światła są co prawda drogie, w tym modelu kosztują ponad 6000 zł, ale swoją robotę wykonują naprawdę dobrze. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. W testowanym egzemplarzu za 5700 zł znalazł się panoramiczny dach, który jest całkiem długi, jego przednia część jest otwierana. Moja głowa w naturalnym ułożeniu znajduje się na jego krańcu, ale nie pod szybą, a już tutaj wciąż jednak do tego materiału mam jeszcze taki zapas miejsca, więc jest ok. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, wyposażona została w rozkładany podłokietnik, a także w możliwość przesuwania przód-tył w sporym zakresie. Mamy też możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia. Generalnie te zabiegi pozwalają zwiększyć przestrzeń bagażową kosztem tylnej kanapy o 170 litrów. Bagażnik w Kudze z dojazdowym kołem zapasowym, tak jak w egzemplarzu testowym, w zależności od położenia tylnej kanapy, może mieć od 419 do 590 litrów pojemności. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór oraz regularne kształty. Po bokach z obu stron mamy kieszenie w nadkolach. Z lewej strony jest haczyk na jakąś torbę, złącze 12V. Z obu stron spotkać można również dźwignię do łatwego składania oparć w drugim rzędzie. Pod podłogą, tak jak mówiłem, w testowanym egzemplarzu mamy dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu z dojazdówką to 1478 litrów. Dostaje się po złożeniu drugiego rzędu siedzeń braku skoku.
Podsumowując, Kuga to moim zdaniem solidny SUV, w którym trudno jest mi znaleźć jakieś elementy, które dokuczałyby mi podczas tygodnia testu, a za to ten model przypadł mi do gustu w kwestii właściwości jezdnych i działania układu hybrydowego. Gdybym miał go kupować dla siebie, to nie nastawiałbym się przesadnie na wersję po liftingu, bo odświeżony wygląd to zdroworozsądkowo rzecz poboczna, a i obecna Kuga w ST-Line prezentuje się ok. Z kolei nowe multimedia zaoferują co prawda lepszą czytelność dzięki większemu ekranowi, ale obecny system też dawał radę, bo poza biedną przekątną jest dobrze zaprojektowany. Wszystko zależy zatem od ceny, no i układu napędowego, bo jeśli ktoś chce diesla, no to nie ma wyjścia i musi polować na przedlift. A ogólnie Kuga zrobiła na mnie pozytywne wrażenie, a jej hybryda okazała się lepsza niż się spodziewałem przed kontaktem z tym autem. I to wszystko, co przygotowałem o Fordzie Kuga. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o ColorList Polska ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!